Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mam dużą świadomość tego, że kiedy wrzucę tutaj filmik zupełnie niezwiązany z tematyką, którą poruszałam dotychczas, na pewno znajdzie się tutaj sporo nowych osób, dlatego tytułem wstępu chciałam Wam powiedzieć, że mam na imię Aleksandra i zazwyczaj zajmuję się głównie haftem krzyżykowym. Projektuję swoje wzory, mam swój sklep internetowy, który również znajdziecie podlinkowany w opisie, ale moją drugą ukrytą pasją jest szydełkowanie i od niedawna uczę się robić też na drutach, dlatego postaram się z Wami podzielić tym, co się u mnie dzieje w tym dziewiarskim świecie. Dodam również zaraz na samym wstępie, że mieszkam w Norwegii, więc niektóre włóczki, które Wam tutaj pokażę, mogą nie być dostępne tak łatwo od ręki w Polsce. Dlatego chciałabym już tutaj na wstępie to powiedzieć, że niestety nie wszystko, co Wam będę polecać, będzie takie łatwe do kupienia. I z takich rzeczy ważniejszych powiem jeszcze, że to na pewno będzie długi filmik, dlatego polecam przygotować sobie coś do picia i polecam również naszykować swoje szydełka lub druty, bo będziemy sobie razem zarówno dziergać, jak i mam Wam bardzo dużo do powiedzenia i pokazania. Wiem, że światło mam co najmniej marne, ale pierwszym projektem, który Wam pokażę w tym filmiku, jest moja chusta, bo to jest projekt, który leży u mnie najdłużej chyba ze wszystkich. I ja tutaj mam wzór. Ja Wam już go tutaj pokażę. Tak się nazywa ta chusta. Tutaj macie wszystkie informacje odnośnie tego, skąd ten wzór jest i gdzie go można kupić. Ja sobie wymyśliłam na samym początku, że kupię dwa motki takiej włóczki. To jest włóczka Twister z Hobby, kolor 11. O, sprawdziłam. Tak ona wygląda. I ja sobie kupiłam dwa takie moteczki, ponieważ zapragnęłam zrobić z nich spódnicę. Ale w międzyczasie stwierdziłam, że ja tej spódnicy jednak nie chcę. I ja tą spódnicę sprułam. I postanowiłam zrobić chustę. Natomiast ja kupiłam dwa takie moteczki i chciałam zrobić taką naprawdę dużą chustę, dlatego że ja jestem raczej wysoka i wszystkie chusty, które są właśnie takie zbite, zrobione z 1000 metrów, one są dla mnie trochę za małe. Jeszcze jeżeli ta chusta jest taka właśnie w kształcie takim okrągłym, to w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo malutka. Jeżeli chusta ma wzór ażurowy i jest trójkątna, to wtedy jeszcze, ale właśnie tego typu chusty są strasznie malutkie. No i ja postanowiłam, że zrobię po prostu z dwóch takich moteczków, a że one są ombre, no to zaczęłam tutaj rozkminiać i ciąć. I wiecie, jeden rząd z jednej włóczki, drugi z drugiej, potem trzeci z tej drugiej, potem odciąć, potem dwa rzędy z pierwszej, dwa rzędy z drugiej i tak sobie leciałam. W którymś momencie, już Wam nie powiem w którym, ale ja się pomyliłam i zrobiłam, jest tak, jaśniejszy, jest tak, ciemniejszy, jaśniejszy, ciemniejszy, jaśniejszy, ale nie wiem w którym momencie, bo tego zupełnie nie widać i myślę, że Wy też również tego nie zobaczycie. To jest lewa strona ogólnie, nie wiem dlaczego ja Wam pokazałam, dlaczego ja Wam pokazuję lewą stronę. Zaraz obrócę i Wam pokażę prawą, tak wygląda na prawej. Nie wiem dlaczego ja Wam pokazałam lewą stronę. Tak wygląda ta chusta. Uważam, że wzór jest naprawdę piękny. Miałam kilka podejść do niego, bo na początku coś tam pomyliłam, nie wiem, w tym wzorze jakoś dziwnie mi to wychodziło. Napisałam do tej autorki tego wzoru w ogóle o co tu chodzi i dopiero ona mi powiedziała, w czym jest problem i rzeczywiście ja zrobiłam błąd, więc ona mnie troszeczkę tutaj nakierowała na to, jak ten błąd rozwiązać. I dalej już mi szło ładnie. Wzór jest przepiękny, jest bardzo wdzięczny i jest ta chusta taka mięsista, taka dość gruba, bo ten splot jest taki naprawdę fajny. Ja tutaj mam szydełko 2 mm, jakieś najtańsze. I właśnie tą włóczkę, którą Wam pokazałam, przepięknie to wygląda. Natomiast ten rząd ostatni, on już jest naprawdę bardzo długi. Zobaczcie, tutaj się zaczyna.
cały czas się tu ciągnie i jeszcze tu, więc zrobienie jednego rzędu zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu, a zostało mi jeszcze bardzo dużo włóczki, dlatego że dopiero zaczęłam robić szary. A tutaj tego jest jeszcze tyle i drugiego motka jest tyle samo. Także jeszcze bardzo dużo przede mną. Ta chusta w oryginale powinna się kończyć już teraz praktycznie, bo ja zaczęłam robić wachlarzyki, czyli zaczęłam robić, zaraz Wam powiem co, zaczęłam robić to. Tak. Zaczęłam robić ten rząd i jakby odtąd dotąd, do tych tutaj dwóch paseczków, to jest jeden element. Więc ja teraz jestem przy robieniu tego ostatniego elementu. Ja już go tutaj zaczęłam, jak widzicie, to jest dokładnie to. Zaczęłam robić ten element, więc jeszcze tyle powinno być do dołu i koniec. Ale że ja robię właśnie z 2000 metrów, a nie z 1000 czy 1500, chyba tutaj był wzór rozpisany na 1500 metrów, to ja będę tych elementów robiła jeszcze więcej. Także tak to mniej więcej u mnie wygląda. Chusta, pierwszy projekt właśnie w trakcie. Pokażę Wam teraz coś, co już zrobiłam i z czego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Robiłam porządki w szafce mojej córki i znalazłam sporo ubrań, które były już na nią za małe. A że ja nie lubię marnować ubrań, plus u nas w Norwegii jest tak, że nie wolno ubrań wyrzucać. Jeżeli ma się stare ubrania, które chce się wyrzucić, bo do niczego się nie nadają, to trzeba je odwieźć na bir. A żeby je odwieźć na bir, czyli do takiej jakby firmy zajmującej się śmieciami, to za to, że oddajesz te śmieci, to musisz zapłacić, więc żeby pozbyć się starych ubrań, musisz zapłacić, żeby oni je od Ciebie wzięli. I to jest mało jakby ekologiczne. Być może pod względem ekologii jest okej, tylko wiecie, no płacić za oddanie komuś swoich starych ubrań, no to nie do końca. Więc stwierdziłam, że ja sobie te stare ubrania wykorzystam i zrobiłam z nich takie nereczki. Najpierw na szydełku zrobiłam kwadraty babuni, które zszyłam. Kupiłam sobie suwaczki i zobaczcie, jaka Francja elegancja. Ja to wszystko szyłam ręcznie. Tutaj jest wszyta piękna podszewka, elegancka. Może nie do końca równo zszyte. Może nie do końca to wygląda estetycznie, ale zrobiłam to sama. Wykorzystałam stare ubrania. Nic nie musiałam wyrzucać i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Można sobie z tego zrobić piórnik, kosmetyczkę, cokolwiek. I tutaj mam drugą, również z kwadratów babuni i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ona również ma piękny suwaczek. Tutaj ma wszytego takiego misia i ja sobie tu przechowuję rzeczy akurat do haftu. Bardzo ładnie to wygląda. Ja jestem bardzo zadowolona z tych kosmetyczek. Również można sobie ją ładnie postawić i z tego również można zrobić właśnie jakiś piórnik, czy w ogóle jakąś większą torebkę. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Zrobienie tego jest naprawdę bardzo łatwe. Trochę czasochłonne, jeżeli szyje się ręcznie. No ja niestety nie mam maszyny, więc tylko tyle mi pozostało. Ostatnio, całkiem przez przypadek, przeglądając media społecznościowe zupełnie bez celu, natrafiłam na przepiękny szaliczek, który urzekł mnie niesamowicie. Postanowiłam zagłębić się w temat i doszukać wzoru, no i oczywiście znalazłam. Jest to wzór, który teraz widzicie, Petit Knit Sophie Scarf i jak ja tylko zobaczyłam zdjęcia tych szaliczków, to wiedziałam, że muszę mieć swój. Natomiast jedyny problem polegał na tym, że ja nie do końca dobrze czuję się, jeżeli chodzi o druty. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z drutami tak naprawdę, więc jestem w stanie coś zrobić tylko wtedy, kiedy ktoś mi konkretnie, dokładnie pokaże, jak to się robi i powie, jak to się nazywa. Nie potrafię czytać schematów, nie rozumiem tych wszystkich drutowych skrótów i nie mam zielonego pojęcia na jakikolwiek temat. Nawet jeżeli to jest po polsku, to i tak jest to dla mnie bardzo trudne. Wzór można było sobie kupić w kilku językach. Ja wybrałam ten po polsku i rzeczywiście miałam
problem, żeby w ogóle cokolwiek tutaj podziałać z tym wzorem. Natomiast z pomocą przyszła nam Dagmara bodajże. Ja ją znalazłam na TikToku. Ona jest chyba taka dość znana w świecie drutowym i wyświetliło mi się, że organizuje Sophie Scarf Skal. Tak? Sophie Skalkal chyba. I polega to na tym, że trzeba do niej napisać i jeżeli udowodnimy, że kupiliśmy wzór, to wtedy doda nas do grupy facebookowej, na której są wszystkie osoby, które przez miesiąc będą robiły taki wzorek. I akurat dziwnym trafem trafiłam to akurat wtedy, kiedy ten kal trwał, więc dołączyłam do tej grupy. I Dagmara też od siebie, mam nadzieję, że nie pomyliłam imienia, ona też od siebie dorzuciła nam filmik instruktażowy, który nagrała. I ja właśnie dzięki temu jej filmikowi jakoś doszłam do tego, jak to zrobić. Także pierwszy swój szaliczek mam już gotowy, zaraz Wam go tutaj pokażę. Tak on wygląda z bliska. Jest po prostu przepiękny. Ja go zrobiłam z takiej włóczki, którą widzicie teraz. Ja ją zamawiałam w sklepie Hobby i bardzo ją lubię, ponieważ jest fajniutka, bawełniana. Uwielbiam bawełniane włóczki. Zresztą zobaczcie, jak to pięknie wygląda, te ściegi tutaj. Jestem zakochana właśnie w tym wzorze. Jest bardzo łatwy właśnie na początek. Pierwszy jest gotowy i jak tylko zrobiłam pierwszy, to stwierdziłam, że trzeba by zrobić też drugi. No i oczywiście drugi też zaczęłam robić, co już tutaj widzicie, ale popełniłam jeden podstawowy błąd. Mianowicie pomyliłam rzędy. I zaraz Wam spróbuję pokazać, jak to wygląda, bo to polega na tym, że jak sobie tak zobaczycie z oddali, to jedna strona jest robiona na prosto, a po drugiej stronie są dodawane oczka. I to powinno sobie tak pięknie iść. No i rzeczywiście widać, że tutaj jest na prosto, tutaj sobie się rozszerza. I nagle w pewnym momencie zobaczcie, co się dzieje. Tu idzie na prosto, a rozszerza się tu. Widzicie to? I ja po prostu pomyliłam rzędy, więc cały ten szaliczek idzie do sprucia. Trochę mi żal, no bo jednak się napracowałam i można by w sumie to tak zostawić i stwierdzić, że ani widać. No ale to trochę nie w moim stylu, nie do końca. No i niestety będę musiała to wszystko spróć. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że znalazłam jeszcze fajniejszy szaliczek niż Sophie Scarf i też zaraz Wam go pokażę. Idealnej modelki nigdy ze mnie nie będzie, ale zobaczcie tylko, jak to pięknie wygląda. Ja jestem zachwycona. Można sobie to zawiązać na mnóstwo różnych sposobów i w dalszym ciągu będzie wyglądało ładnie. Można zrobić wersję większą, taką jak mam ja, albo wersję mniejszą dla dziecka i również będzie naprawdę super. Wzór jest też opracowany tak, że każdy z nas może wykorzystać włóczki, które ma już zaczęte i również jest tam opisana cała instrukcja, jak to zrobić, więc naprawdę bardzo polecam, bo jest to taki no niekonwencjonalny dodatek do ubioru, a nie jest też jakiś taki bardzo wyzywający, rzucający się w oczy, a ja lubię raczej takie skromne rzeczy. Teraz opowiem Wam o projekcie, który również pojawił się w moim życiu całkowicie przez przypadek. Mianowicie mieszkam w Norwegii, co już chyba wspominałam na początku, i uczę się języka norweskiego. Stwierdziłam, że najłatwiej nauczę się go wtedy, kiedy będę czytała o rzeczach, które mnie interesują. Więc dołączyłam do różnych grupek facebookowych odnośnie szydełka i drutów w Norwegii. No i czytałam sobie posty o tym, co dziewczyny wyszywają, w sensie co tam szydełkują, co robią, gdzie co kupują, jakich produktów używają. I dzięki temu mój poziom języka norweskiego w ogóle rośnie w trybie bardzo szybkim. I właśnie w taki sposób natrafiłam na post, gdzie dziewczyna pokazała taki przepiękny szaliczek, który widzicie aktualnie. Teraz Wam pokażę następne zdjęcia, żeby nie było nudno. U góry macie nazwę dziewczyny, od której kupiłam ten wzór.
Wzór jest po norwesku, ale z tego co wiem, można go też kupić w innych językach. Nie ma go po polsku, ale na pewno jest też po angielsku. Ja go miałam, tak jak mówię, po norwesku i raczej nie było problemu z przetłumaczeniem. Na początku tylko skróty były dla mnie dość trudne. Z jednym sobie nie poradziłam, więc napisałam do tej dziewczyny, czy mogłaby mi to przetłumaczyć na angielski, ten jeden skrót, i również bardzo szybko odpowiedziała, bardzo szybko pomogła, więc jestem bardzo zadowolona. Na początku wzór był dla mnie trudny, z uwagi na to, że nie do końca rozumiałam jeszcze ten wzór. Ja mam taką zasadę, że jeżeli robię coś pierwszy raz i nie jestem pewna danego wzoru, to nie wybieram docelowej włóczki na ten projekt, tylko wybieram sobie włóczkę bawełnianą. Dlaczego bawełnianą? Dlatego, że włóczka bawełniana jest bardzo tania, nie jest mi jej szkoda i bardzo fajnie się ją pruje. I w momencie, kiedy ja robię błędy na jakimś projekcie, to bardzo łatwo jest mi je spróć i zrobić od nowa. Taka włóczka później albo idzie na stratę, albo na sprucie i później robię z niej coś innego i zwyczajnie nie jest mi jej szkoda. A w momencie, gdybym wybrała włóczkę docelową, taką, która mi się rzeczywiście podoba i taką, której nie da się spróć, no to wtedy byłby problem i to bardzo duży. Dlatego najpierw robię sobie próbkę, a dopiero później robię rzecz finalną. I ja zrobiłam już swój szaliczek, zajęło mi to dosłownie kilka godzin, bardzo szybko, w sumie jeden wieczór. Robiłam to włóczki z grubej włóczki bawełnianej, szydełko 4 mm. I wyszło mi to nie do końca tak, jakbym chciała. Po pierwsze, efekt końcowy mi się nie podoba, kolor mi się nie podoba, ale tak jak mówię, to jest tylko produkt taki próbny, więc ja nie będę w nim nigdzie wychodzić. To było tylko na próbę. Nie podoba mi się to, że nie do końca dobrałam rozmiar. On powinien być, tak jak widzicie na zdjęciach, przylegający do szyi. Mój niestety jest za duży. Źle się to układa. Te szyszeczki tutaj na końcu również nie wyglądają ładnie, przez to, że one nie są takie piękne chmurkowe, tylko są właśnie takie bawełniane grubasy. Dlatego teraz, kiedy już znam ten wzór, wiem co i jak robić, to wybiorę sobie włóczkę, która naprawdę mi się podoba i już Wam ją pokazuję. Jak wszyscy doskonale wiemy, kobieta zmienną jest, dlatego postanowiłam zmienić zdanie i nie wybrałam tej włóczki, którą Wam pokazałam, tylko wybrałam inną włóczkę, również bawełnianą, którą ostatnio kupiłam w sklepie Hobby, z tym, że ta włóczka jest cieniutka. I na tej włóczce wyszło to już naprawdę bardzo fajnie. Zrobiłam w sumie 5 takich. Zaraz Wam pokażę, bo muszę przynieść. Tutaj mam jeszcze jeden szaliczek. Ten jest mój. Ja sobie go ponosiłam trochę i go przetestowałam, czy jest naprawdę super i bardzo dobrze mi się sprawdza z tej włóczki. Naprawdę polecam, więc jeżeli szydełkujecie, to ten wzór jest naprawdę super. Koniecznie sobie go kupcie i koniecznie zróbcie. A te 3 sztuki, które widzicie teraz, będą wrzucone do mojego sklepu internetowego, bo być może jest tu ktoś, kto nie potrafi sobie takiego zrobić, a wiem, że wśród hafciarek nie wszystkie osoby obserwujące mnie również szydełkują, także to będzie wrzucone właśnie w okolicy Świąt Wielkanocnych, kiedy będę w Polsce. Wrzucę tam do sklepu kilka produktów takich właśnie fizycznych, które będzie można kupić tylko przez tydzień, więc będzie jeden taki drop
i tylko wtedy będzie można sobie to kupić. Także jeżeli ktoś umie szydełkować, to zachęcam, żeby kupić wzór, a jeżeli ktoś nie umie szydełkować, to te 3 sztuki będą dostępne w moim sklepie. Także tyle, jeżeli chodzi o szaliczki. Kupiłam sobie wczoraj włóczkę z 100% alpaki i jestem bardzo z niej zadowolona. Zobaczcie, jaka ona jest puchata, jest tak milusia w dotyku, no po prostu cudo nad cudami. Nie mamy tutaj informacji, jeżeli chodzi o dobór drutów czy szydełek, ale mamy informację a propos prania, prasowania. Tutaj jest 400 metrów w motku, więc całkiem sporo. Kupiłam takich moteczków 5 i ja za nie zapłaciłam w przeliczeniu na złotówki 185 zł chyba. Nie mam pojęcia, jak to cenowo odnosi się do cen włóczek w Polsce, bo już nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupowałam. Ale tutaj na te nasze norweskie standardy jest to całkiem spoko cena jak za taki skład. I wymyśliłam sobie, że zrobię z tego etole. I ja do tej etoli podchodzę już któryś raz, dlatego że ja zaczęłam robić na drutach właśnie po to, żeby zrobić tą etolę. Ale w międzyczasie wyskoczyło mi mnóstwo innych projektów, zmieniałam zdanie kilka razy. Chciałam użyć włóczkę, którą miałam w domu, potem ta włóczka mi się nie podobała na tą etolę i cały czas tylko prułam, robiłam i tak w kółko, ale teraz stwierdziłam, że to już będzie chyba ostatnie podejście i mam nadzieję, że dobrnę do końca. Dlatego, że chciałabym zrobić ją właśnie z tej włóczki, tej docelowej. Nie wiem jeszcze, jak wymierzę sobie długość, bo tutaj co prawda w tym e-booku jest pokazane, ile zrobić oczek i tak dalej, natomiast nie ma żadnych informacji, ile centymetrów powinien mieć rękaw, nie ma informacji a propos tego, jaką wielkość ma próbka, wiecie, ile oczek mieści się w 10 cm na włóczce tej dziewczyny i w ogóle brakuje mi tu wielu takich informacji, żebym mogła to dobrać do siebie i wiem, że ile mam oczek nabrać na początek, żeby zrobić swój rozmiar, ale nie do końca wiem, jak się to odnosi do mojej włóczki i wiecie, no brakuje tutaj w tym e-booku wielu informacji. To jest e-book, który napisany został przez Kasię z House of Kaja i to jest naprawdę fajnie rozpisany e-book, tylko właśnie brakuje mu sporo informacji, natomiast może jakoś sobie poradzę. Tej włóczki raczej się nie będzie dało spróć, więc muszę mieć na uwadze, że nie ma nie wiadomo ilu podejść. Spróbuję zrobić troszeczkę więcej tych oczek niż było w e-booku i być może będzie ok, chociaż też się zastanawiam, czy nie zrobić tyle samo i ewentualnie będzie troszkę ciaśniejsze, ale z drugiej strony nie chcę mieć też ciaśniejszego, bo ja robię rozmiar SXS, a z racji, że jestem w ciąży i ja jestem coraz grubsza, a nie coraz chudsza, to boję się, że po prostu jak zrobię taką samą ilość oczek, mniejszą włóczką, to, że to naprawdę wyjdzie za ciasne i jak dla dziecka, więc być może właśnie zrobię rozmiar M i właśnie to jest chyba myśl, może zrobię po prostu z rozmiar M, ale z mniejszej włóczki i może wtedy mi wyjdzie S, jak myślicie? Myślę, że to chyba będzie dobry deal na początek, więc to będzie mój najnowszy projekt, który wkrótce Wam pokażę. Doszłam do wniosku, że jednak nie będę robiła tej etoli z wzoru, który Wam pokazałam, tylko zrobię ją na szydełku. Dlaczego? Dlatego, że będzie szybciej. Ja drutami to po prostu nie potrafię się za bardzo obsługiwać, a na szydełku idzie mi to bardzo sprawnie, więc uznałam, że taką etolę jestem w stanie zrobić w maks 5 dni, a na drutach robiłabym ją, nie wiem, z 2-3 miesiące, więc zaczęłam. Nie zrobiłam tutaj zbyt dużo, bo też zbyt dużo nad tym nie siedziałam. Był bardzo dzisiaj intensywny dzień chodzenia po dentystach z moją córką, także za dużo się tutaj nie podziało, ale postanowiłam, że zrobię ją po swojemu i zaczęłam od zrobienia 80 oczek łańcuszka.
Później zrobiłam w tych 80 oczkach 80 słupków zwykłych, a później robiłam słupki na zmianę. Raz reliefowy przedni, raz tylni i wyszedł mi taki piękny ściągacz. Bardzo ładnie to wygląda. W jednym momencie się gdzieś pomyliłam i zgubiłam oczko, a potem musiałam pruć. Sprułam łącznie 5 rzędów i okazało się, że nawet w miarę się ta włóczka pruje. Więc troszeczkę sprułam. Już jest ok. Te brzegi nie są za bardzo równe, ale ja to będę zszywała. Co prawda mogłam sobie to robić od razu tak naokoło i jechać po prostu w górę, w górę, w górę, w górę, ale uznałam, że będę robiła w taki sposób i ja sobie potem to ładnie zszyję i też nie będzie widać różnicy. Schowa mi się ten brzydki rząd jeden z drugim. Tak to wygląda z każdej strony. Później będę robiła górę. Na razie używam szydełka 2 mm, mojego ukochanego. Ja w ogóle jestem team takie szydełka. Ja kocham te metalowe szydełka. One są najtańsze i są najfajniejsze i są nieśmiertelne. Kocham te szydełka. One są dla mnie najwygodniejsze. Te z rączką są dla mnie beznadziejne, a te są super. Więc używam tylko takich szydełek. Zawsze sobie je kupuję wszędzie, gdzie się da. Także robię to. A później planuję zmienić szydełko na 6 i 6 lecieć dalej półsłupkami. Ale zobaczymy, bo ja to wymyślam na bieżąco, także jeszcze mogę zmienić zdanie 10 razy, zanim do tego dojdę. Na razie mam 11 cm, tak sobie zaplanowałam, że chyba zrobię 35, ale nie jestem pewna. Zobaczę, jak to będzie wyglądało finalnie. Na razie mam 11, także robię dalej. Wracam do Was z update'em. Chciałam Wam pokazać, jak wyglądają prace nad moim sweterkiem. Mam już rękaw. Rękaw jest gotowy, jest zszyty i idealnie na mnie pasuje. Dosłownie idealnie ma tutaj szerokość mojej ręki. Opina pięknie, wchodzi bez problemu. Przez to, że jest to ściągacz, pięknie się rozciąga. Jestem bardzo zadowolona z tego rękawa i zaczęłam robić już tutaj górę. I ogólnie był trochę fail, dlatego że ja chciałam zrobić to większym szydełkiem, ale większe szydełko mi się nie mieściło w te dziurki. Ta włóczka jest też bardzo cieniutka, więc nie mogłam zrobić tak, jak zakładałam początkowo. I ja tutaj zaczęłam robić półsłupkami. Później chciałam to spróć. Ta nitka mi się urwała przy pruciu i potem nie mogłam tego spróć. Próbowałam to rozciąć, ale też się nie dało tego spróć, więc po prostu zostawiłam jakieś takie brzydkie naokoło półsłupkami, a zrobiłam tutaj od nowa słupkami, bo uznałam, że słupkami będzie to fajnie wyglądało. Jest to bardzo taki, może nie ażurowy, ale bo dość zbity jest ten wzór. Ale moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo ładnie i komponuje się fajnie właśnie z tym ściągaczem, także ja sobie lecę tutaj. Ja się też zastanawiałam, czy mi wystarczy tej włóczki, bo ja kupiłam tylko 5 motków i byłam ciekawa, czy mi wystarczy, ale praktycznie wszystko to, co tutaj widzicie, zrobiłam jednym motkiem. Tym motkiem, który teraz zaczęłam, zrobiłam może ze 2 rzędy tutaj, albo 3 max, także wszystko tutaj było robione jednym motkiem. Uważam, że bardzo fajny wynik i nawet zaczęłam myśleć, że mi tego zostanie, także zobaczymy, jak to będzie. To już taki ostatni update'ik na ten moment, bo ten filmik będzie bardzo długi, także wyczekujcie następnego filmiku, gdzie pokażę Wam już pewnie efekt końcowy albo dalszą część prac właśnie nad tą etolą. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w następnym filmiku. Pa!